Cześć wszystkim, z tej strony wasi ulubieńcy, podcasterzy, koszykarze, dobrzy kumple, jak zwykle Tomek Gielo I Michał Michalak. i witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu Nie ma co gdybać. Dzisiaj postanowiliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które dostaliśmy od Was do tej pory. Zebrało się tego całkiem sporo w komentarzach i wiadomościach prywatnych, więc stwierdziliśmy, że nagramy osobny odcinek i postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z tych pytań. Następnie, jeżeli będziecie mieli kolejne, pojawią Wam się jakieś kwestie, dawajcie znać na bieżąco w komentarzach, możecie pisać do nas prywatnie. Nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie o komentarzach, to dla nas dużo znaczy na początku rozwoju naszego kanału. Tych pytań od was było naprawdę sporo, troszeczkę nas zaskoczyliście. Z drugiej strony sami was o to prosiliśmy, dalej prosimy, żebyście zostawiali komentarze, jednocześnie subskrypcje i lajki pod naszym kanałem. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, żeby promować ten pozytywny przekaz w polskim baskecie. Z tych pytań, które wybraliśmy, tak naprawdę jest kilka pytań, które musieliśmy odstawić na bok. Tutaj nie robimy tego, żeby unikać jakiegokolwiek tematu. Niektóre z waszych pytań po prostu były na tyle interesujące i nasze odpowiedzi byłyby na tyle rozległe, że zdecydowaliśmy się odstawić na bok, żeby móc na nie przygotować całkowicie osobne odcinki, przygotować troszeczkę więcej tego materiału, bo te pytania były na pewno ciekawe. Te pytania, które znajdziecie dzisiaj, wydaje mi się, że łatwo było nam je pogrupować w taką większą grupkę i będzie nam troszeczkę łatwiej opowiadać. Będzie wiele ciekawych tematów, także to, zaczynamy. Rozpocznijmy od pytania od naszego trenera Grzegorza Zielińskiego, trenera kadr młodzieżowych, który był przez wiele lat asystentem trenera Jerzego Szambelana w naszym srebrnym roczniku 93. I trener Zieliński, który jest bardzo aktywny na Facebooku, postanowił zadać nam również pytania na temat naszej wspólnej przyszłości. Zadał ich kilka, zapowiedział również kilka kolejnych, więc może zacznijmy odpowiadać od początku. Pierwsze pytanie. Czym dla Was jest emocjonalna uwaga trenera w czasie meczu w stosunku do Waszej osoby? Czy odbieracie taki ostry trenerski przekaz jako krytykę, czy jak przekaz pozwalający zawrócić Was na właściwe tory? To jest ciekawe pytanie generalnie o podejście trenera do zawodników i o to, jak my to odbieramy. Jaka jest Twoja perspektywa? Wydaje mi się, że dobrą rzeczą jest to, kiedy trener na ciebie krzyknie, da ci wskazówkę, postara się ci coś wytłumaczyć. Oczywiście pod wpływem emocji często będzie to na pograniczu krzyku, bądź może gdzieś tam jakieś brzydkie słowo się wtrącić. Z drugiej strony, kiedyś słyszałem taką zasadę, że problem jako zawodnik wtedy, kiedy trener przestaje ci dawać wskazówki, przestaje na ciebie krzyczeć, bo wtedy tak naprawdę już macie, że tak postawię na tobie krzyżyk, już nie jesteś dla niego jakimś tam ważnym ogniwem, więc znając taką zasadę, idę przez karierę, staram się tą krytykę akceptować, rozumieć. Na przestrzeni lat też wydaje mi się, że łatwiej mi troszeczkę zrozumieć perspektywę trenera, GM-a, osób na tych ważnych stanowiskach w klubie, bo jako zawodnik oczywiście ja mam 50 pomysłów, jak powinniśmy grać lepiej, dlaczego powinienem oddawać więcej rzutów, dlaczego powinienem dostawać więcej piłek, czemu nasza obrona nie działa, ale jako główny trener tak naprawdę ma nad sobą dyrektywę klubu, GM-a, presję kibiców, presję na wynik i do tego przychodzisz na trening i masz tak naprawdę między 12 a 15 zawodników, każdy ze swoimi problemami, każdy ze swoim widzimisię, ze swoją filozofią gry, każdy, który chciałby grać 40 minut na mecz, każdy chciałby oddawać po te 15-20 rzutów i jako główny trener musisz sobie gdzieś tam to wszystko poukładać, więc nie każdy z nas może być Michałem Michalakiem PLK i tu poddawać nie wiadomo ile, więc musimy też mieć zrozumienie do trenerów i wydaje mi się, że kiedy ta krytyka gdzieś tam się pojawia, trzeba umieć, że tak powiem, znaleźć ten przekaz bardziej niż formę, jaką została ona przekazana. Czyli nie masz nic przeciwko, jak trener na ciebie krzyczy? Na pewno też zależy wszystko od specyfiki sytuacji, ale staram się rozumieć, nie staram się od razu krzyczeć z powrotem na trenera. Oczywiście są sytuacje, gdzie pod wpływem emocji trener wydziela się na mnie. Ja wiem, że na przykład rotacja nie była moja w obronie, więc staram się znaleźć sposób, żeby mu to uświadomić, że słuchaj, w tej sytuacji wiem, że wydaje się, że to była moja rotacja, ale przecież przed meczem na scoutingu ustaliliśmy, że rotacja jest taka, siaka, tamta i owanta. Słuchaj, czasami
Plus taki komentarz też się wystawiasz na strzała od trenera, bo trener potem ciebie ustawia do pionu i on ci tłumaczy rzeczywiście, to on ma rację, a nie ty. Mówię, wszystko zależy od sytuacji, ale wydaje mi się, że nie mam większego problemu z tym, żeby trener na mnie krzyczał. Tak jak wspominam, no, kiedyś usłyszałem tą dobrą radę, że kiedy trener cię krzyczy, to dobrze, bo mu na tobie zależy, chce, żebyś się poprawił jako zawodnik. Problem masz wtedy, kiedy trener przestaje na ciebie. Przypominam sobie moje czasy młodzieżowe, no nie tak młodzieżowe, ale czasy, kiedy grałem w Treflu Sopot i miałem chociażby trenera Maskuliunasa, który był dla mnie dość surowy. Krzyczał, zwracał uwagę, był impulsywny na pewno, ale jednocześnie zawsze stawiał na mnie, dawał mi szansę i podświadomie gdzieś myślę wiedziałem, że jego intencją jest to, żeby wytłumaczyć mi, żeby przekazać i też fakt, kiedy trener gra tobą, daje ci ważną rolę w drużynie, a jednocześnie na ciebie zwraca uwagę, dając ci wskazówki, czasami w bardziej wokalny sposób, który chce ci właśnie pokazać, że mu zależy na twoim rozwoju, na poprawie twojej gry, na to, żebyś stał się lepszym zawodnikiem. Wszystko zależy od trenera, bo każdy z nas jako zawodników czuje, z jakiego rodzaju trenerem ma do czynienia. Niektórzy trenerzy nie dadzą sobie nic powiedzieć, niektórzy trenerzy są najmądrzejsi i oni mają zawsze ostatnie słowo, a są trenerzy, którzy są otwarci na rozmowę z zawodnikami, na ich pomysły, na to, żeby rozmawiać, dostosować jakąś sytuację na boisku do tego, jak widzą to zawodnicy. Ja wychodzę trochę z takiego założenia, że na boisku jest coś jak się wydarzy, kierunkowanie tych swoich emocji na sytuację, która miała miejsce i wylewanie frustracji na to, że coś było nie tak, już jest niekonstruktywne. Są kolejne sytuacje, trzeba przejść do kolejnej akcji, trzeba się skupić jak w następnym zagraniu, to obronić, bo drużyna zagra tą zagrywkę drugi raz. Analiza pomeczowa może być bardziej konstruktywna pod kątem tych popełnionych błędów, a już w trakcie meczu uwagi moim zdaniem częściej powinny być nakierunkowane na to, co zrobić dalej, jak się zachować, już na to, że dałeś ciała w tej akcji. Dokładnie, ta frustracja po chwili nie tylko w żaden sposób ci nie pomoże rozwiązać problem, który już się wydarzył, tylko i wyłącznie może negatywnie wpłynąć na twoją dalszą grę, na twoje kolejne decyzje, no i też może w danym meczu na to, jak trener będzie na ciebie postrzegał przez resztę spotkania. I tu ciekawe, bo to wspomniałeś o tym, że trzeba właśnie umieć gdzieś tam właśnie te emocje troszeczkę odstawić na bok, bo też wydaje mi się, że jako zawodnicy często jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki trener jest jako trener, a jaki jest jako człowiek. I często jest tak, że na przykład widząc, jak trener zachowuje się na co dzień, że jest to osoba, która ma dobre relacje ze wszystkimi, wzajemny szacunek, zupełnie inaczej odbierasz na przykład krytykę od takiego trenera, niż od osoby, która gdzieś tam widzisz, że wydaje mu się po prostu, że wie wszystko, że jest najważniejszą osobą w klubie. Nie ma ludzi niezastąpionych, tak jak my zawodnicy jesteśmy łatwo można zastąpić innym, tak samo każdego trenera, każdą osobę w każdym klubie. Więc trzeba też gdzieś tam mieć tą perspektywę i umieć, że tak powiem, no, szacunkiem na co dzień ze sobą współżyć. Trzeba być sobą w tym wszystkim, że spójność wizerunku pozwala na jakieś takie ocenienie ciebie jako osoby i oddziaływanie na zawodników, na wszystkich dookoła. Jak jesteś sobą, jesteś szczery, prawdziwy, to też wszyscy wiedzą, z kim mają do czynienia i mają jakieś czucia wobec ciebie, miejmy nadzieję, pozytywne. Tak jest. I tu ciekawa kwestia, bo idealnie podsumowałeś tą odpowiedź. Przechodząc do następnego pytania, również od trenera Zielińskiego. Kolejne pytanie to, czy jesteście odporni na manipulacje? Mam na myśli sport. Czy potraficie wyczuć, kiedy trener wami manipuluje? I to jest właśnie nawiązanie tego, co ty wspomniałeś, że trzeba być szczerym, być sobą. Gdzieś tam wydaje mi się, tak jeszcze też o tym wspomniałeś, nie pamiętam w którym odcinku, ale możesz być aktorem i założyć sobie jakąś maskę przez tydzień, przez, nie wiem, miesiąc, ale z perspektywy całego sezonu zawsze prędzej czy później cała drużyna, zawodnicy, wszyscy ludzie, którzy z tobą przebywają na co dzień, będą w stanie dojrzeć, kim tak naprawdę jesteś. Też to pytanie, tutaj rozwijając je, nie wiem, czy pamiętasz tą sytuację, trener Zieliński ma na myśli taki mecz, to było przed meczem ćwierćfinałowym Mistrzostw Europy U16, kiedy my wyszliśmy z drugiej grupy, trafiliśmy w ćwierćfinale chyba z wyżej rozstawionego miejsca na Chorwację i graliśmy wtedy z Chorwacją, w której grał Dario Staric, 94 rocznik, rok młodszy, ale on był już wtedy jednym z najlepszych zawodników na tych mistrzostwach. I wydaje mi się, że chodzi mu o tą sytuację, kiedy
na którymś z meetingów przed tym meczem powiedział, że Chorwaci już chodzą dumni z uniesionymi klatami, ciesząc się, że trafili na Polaków w ćwierćfinale, bo mają łatwą przeprawę do czwórki. I wtedy pamiętam, że na pewno oddziaływało na nas to ambicjonalnie. Też trenerzy budowali taką narrację tego, żeby nas podbudować. My mieliśmy ambicje do tego, żeby osiągnąć wysokie cele. I wtedy właśnie grając z tą Chorwacją, wiadomo, pewne takie kompleksy, że Chorwacja jest koszykarskim krajem, że my tutaj przyjechaliśmy tak naprawdę od wielu lat, kadry przyjeżdżają walczyć o utrzymanie. No i teraz na tamtym etapie takie rozmowy, gadki przedmeczowe, meetingowe trenerów, wydaje mi się, że oddziaływały na nas zdecydowanie inaczej niż teraz, kiedy jesteśmy już bardziej doświadczonymi zawodnikami. Jako młodzi zawodnicy byliśmy znacznie bardziej podatni na tego typu przekaz. Tych anegdot, wydaje mi się, że z tych lat młodzieżowych mamy naprawdę całe multum i rzeczywiście trenerzy też starali się z nas wykrzesać te emocje pozytywne, tą taką właśnie chęć walki. Nie wiem, czy pamiętasz, ja sobie przypomniałem tą historię. Przed Mistrzostwami Europy mieliśmy ostatni turniej na Słowenii, taki przygotowawczy. No i, krótko mówiąc, mimo że uważaliśmy się za mocną drużynę na tych drużyn europejskich, pojechaliśmy na ten turniej na Słowenii. Nie pamiętam, z kim graliśmy pierwszy mecz, bodajże z Francją lub z kimś takim, z dobrym przeciwnikiem i go przegraliśmy. Później mieliśmy drugi mecz i również go przegraliśmy. I na ostatni mecz tego turnieju mieliśmy mecz ze Słowenią, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, z gospodarzem. I przed tym meczem sztab trenerski, czy właśnie też ten Zieliński, zaczęli nam opowiadać, że chłopaki, musicie, tak powiem, zebrać się w kupę, musicie być kolektywem, zamknijcie się w jednym pokoju, puśćcie sobie taki film 300 Spartan, naładujcie się tą pozytywną energią i wyjdźcie potem na parkiet następnego dnia, walczcie jeden za drugiego i po prostu skopiecie im tyłki. No i my tacy, pamiętam, byliśmy naładowani, my tam mieliśmy 15-16 lat, siedzieliśmy w tym pokoju, oglądaliśmy tych 300 Spartan. Ten film, swoją drogą, film kapitalny, ale byliśmy tak nabuzowani i wyszliśmy na ten mecz ze Słowenią i chyba tam 20 dostaliśmy drużyną, którą wcześniej wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi od nich, bo ich pokonaliśmy tam na jednym czy dwóch turnieju. Te przekazy i manipulacje trenerskie zawsze mogą odbyć się czkawką. Na obecnym etapie na pewno też w jakiś sposób te manipulacje wpływają na zawodników. Trzeba rozróżnić manipulacje. Mają na celu, nie wiem, na przykład naładować pozytywną energię zawodnika, zmotywować kogoś jeszcze bardziej, próbować ukierunkować na przykład zawodnika, żeby grał pod system jakiś trener, a nie grać może bardziej indywidualnie. A trzeba rozróżnić też sytuacje, gdzie są te manipulacje, dobrze wiemy, w tym zawodowym sporcie, takie bym powiedział, bardziej nieczyste, brudne, czyli trenerzy próbujący cię okłamać, ludzie na przykład, nie wiem, w klubie, którzy też tam ci nawijają makaron na uszy. Różnego rodzaju scysje sytuacji na tym etapie mojej kariery. Bardzo szybko gdzieś tam się zapala lampka, że coś jest nie tak i nie ma chyba nic gorszego niż siedzieć właśnie na spotkaniu z kimś, próbuje ci coś wmówić, coś opowiedzieć, zmanipulować z tobą, gdzie ty już po pierwszych 3 minutach wiesz, że to po prostu on chce wpłynąć na ciebie, jednocześnie ty musisz dać mu w jakiś sposób sygnał, że okej, trenerze, rozumiem, a z drugiej strony wiesz, że tak naprawdę wszystko to, co mówi, gdzieś tam jest po prostu nieczyste, nie jest fair, nie jest w porządku i tutaj ten aspekt może troszeczkę bardziej, bym powiedział, nieczysty, niefajny tego zawodowego sportu. Czy jestem odporny na manipulację? Nie wiem też do końca, bo wiesz, na pewno ktoś mógł zanipulować, ja do tej pory o tym nie wiem, ale wydaje mi się, że na tym etapie gdzieś tam częściej pala mi się lampka przy tego typu rozmowach, sytuacjach, gdzie widzę, że gdzieś tam jakieś jest drugie dno, nie do końca może chodzić o to, co dana osoba próbuje im przekazać. Ja na pewno doceniam szczerość z perspektywy czasu. To znaczy po prostu często powiedzenie rzeczy prosto z mostu w sposób taki, jaki są, obrazowe opisanie sytuacji. Najłatwiej się wtedy rozmawia i otwarta rozmowa często prowadzi do dużo bardziej konstruktywnych wniosków niż takie dookoła budowanie jakichś podjazdów. A też wydaje mi się, że tak ogólnie społecznie dużo bardziej odczuwamy krytykę podobnej wielkości niż cieszymy się z pochwał. Znaczy myślę, że ta krytyka często może być dużo bardziej wbijająca niż pochwały budujące. Mhm. Jeszcze jako ostatnią taką anegdotę bym dodał. Powiedziałeś o tej szczerości. Lepiej czasami
mieć 10-minutowy zgrzyt na linii trener-zawodnik, ale móc sobie coś wyjaśnić, czy też, nie wiem, na linii zawodnik, agent zawodnik, GM zawodnik, cokolwiek, 10-minutowy zgrzyt i sobie rzeczy wyjaśnić, żeby móc potem iść w tym samym kierunku razem, niż przez miesiąc, pół sezonu, cały sezon gdzieś tam za plecami sobie wbijać szpile i gdzieś tam właśnie bawić się w te niepotrzebne gierki. Tak, chowanie urazy jest toksyczne. Czyli podsumowując, Michał, jesteś odporny na manipulacje w dzisiejszych czasach? Nie wiem. Wydaje mi się, że łatwiej nam odczuć, czy tam, nie wiem, zauważyć, kiedy ktoś próbuje nas z nami manipulować, ale też ciężko nam odpowiedzieć, czy jesteśmy odporni na te manipulacje, czy nie. Wierzymy, że jesteśmy odporni. Dalej pytania od trenera Zielińskiego. Czy macie cechy przywódcze? Jak to u was ewoluowało w czasie kariery? Pamiętam z waszych czasów młodości, Tomek był wzorem grzeczności, kultury, klasy. Był marzeniem każdego trenera. Co za piękne słowa od twojego trenera z kadry młodzieżowej. Bardzo mi miło. Teraz przeczytajmy o Michale. Michał walczył z jednym kolegą o przywództwo i uznanie. Miał taką nieco rogatą duszę. Nawet ze mną raz wszedł w konflikt, aż tata, pozdrawiamy pana Piotra, mojego tatę, przyjechał do mnie w tej sprawie do Konina. Zaczynają to od końca, jeżeli była taka sytuacja, to o niej nie wiem, O, proszę. więc muszę porozmawiać z tatą na ten temat. Jak dawniej w młodości, wiesz, to tata musiał ciebie wziąć na rozmowę, teraz ty musisz do taty. To znaczy ta sytuacja konfliktu chyba miała miejsce, ale nie wiem, czy to był jakiś taki, może w tamtym momencie była duża sytuacja, ale ogólnie jak tak sobie przypominam w naszej kadrze, było dużo takich sytuacji, w które z perspektywy czasu było sporo awaryjnych meetingów takich, gdzie trzeba było załagodzić jakąś sytuację i to też były meetingi, gdzie było dużo szczerych rozmów, które budowały naszą drużynę. My naprawdę, wydaje mi się, że to, że my się spotykaliśmy tam, nie wiem, 3-4 razy do roku na tych zgrupowaniach, to takiego kopa nam dawało taką motywację, bo ja przynajmniej ze swojej perspektywy pamiętam, ja na każde zgrupowanie przyjeżdżałem na zasadzie, ale teraz wszystkim pokażę, jaki zrobiłem progres, ale teraz udowodnię, nie wiem, tamtemu, że na tej pozycji to ja jestem najlepszy. Więc wiesz, no to jeżeli jesteś tak bardzo ambitny, chcesz jak najlepiej walczyć właśnie o tą swoją rolę, bądź bardzo dobrym roczniku pod względem tej młodzieżowej koszykówki, chcesz być jedną z czołowych postaci, to na pewno te zgrzyty też tam się gdzieś pojawią. Naprawdę, nawet między sobą, wiesz, my byliśmy bardzo zgraną grupą, bardzo taką, wiesz, fajną grupą przyjaciół. Do tej pory mamy świetne, powiedziałbym, relacje z większością tych zawodników. Gdzieś tam z sobą rozmawiamy, mamy nawet małą grupę na Messengerze, gdzie tam się dzielimy jakimiś żarcikami i tak dalej, i newsami ze świata koszykówki. Było dużo zgrzytów właśnie między nami i to było, wydaje mi się, że z perspektywy czasu fajne i budują. Obecnie, patrząc w przeszłość, mamy dużo sytuacji takich, które wspominamy z uśmiechem, ale w tamtej sytuacji myślę, że takiego, nie wiem czy ego, ale na pewno ambicji sportowych, koszykarskich było bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że rocznik był bardzo bogaty w talenty i w ogóle wydaje mi się nie tylko ta grupa, która była, ale też ilość zawodników, którzy byli dookoła reprezentacji, którzy chcieli się przebić, ale może z jakichś względów na przestrzeni lat nie mieli takiej szansy, bo oni się nie dostali, ale mimo to dalej grają w koszykówkę na wysokim poziomie. W jakimś sensie był to wyjątkowy rocznik. Też trenerzy w tej sytuacji na pewno mieli dużą zagwozdkę. Trener Szambelan, trener Zieliński, trener Niedbalski przez te wszystkie lata też na pewno dużo doświadczenia zebrali razem z nami. Co do tych cech przywódczych, ja tak z perspektywy czasu sam o sobie ciężko się mówi, mogę powiedzieć, myślę, że koledzy z drużyny łatwiej by mieli, żeby to ocenić. Wychodzę z założenia, że lepiej jest świadczyć przykładem, tym co się robi, niż samym gadaniem, słowem. I jeżeli coś sam o sobie mogę powiedzieć, to jest ta filozofia, z której wychodzę, że jeżeli to, co robię na boisku, poza boiskiem, dookoła boiska, po treningu, na meczu, jest przykładem dla kogoś, dla młodszego kolegi, dla innego kolegi z drużyny, może to zainspirować, bądź pokazać drogę, to ja się z tego cieszę. Chyba nie jestem osobą, która dużo mówi i udziela takich rad, wskazówek. Tutaj z perspektywy na przykład, wiesz, będąc, nie wiem, kolegą zespołu, widząc osobę, która codziennie przychodzi, pracuje nad swoimi mankamentami, dba o siebie, dba o swoje ciało, jest profesjonalistą w każdym stalu,
Dla mnie to jest po prostu świadectwo tego, że temu komuś zależy. I jak widzę, że komuś zależy, to od razu jest dla mnie też bodziec dodatkowy. Jeżeli jestem otoczony ludźmi, którym zależy, no to nie, wiesz, musimy coś z tego zbudować. Musimy mieć naprawdę, wiesz, no, udany sezon, musimy walczyć o jak najwyższe cele, bo też dobrze wiemy z naszego doświadczeń, że nie jest to gwarancją, że w każdej drużynie znajdziesz takich ludzi, taką grupę, chce pracować, która jest profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków, daje może więcej od siebie, niż czasami, wiesz, oczekuje z powrotem. To są wyjątkowe sytuacje i takie sytuacje na pewno są budujące. Ja bardzo lubię rozmawiać i chyba też wydaje mi się, że ty możesz tutaj potwierdzić, że ja jestem osobą, w jakiej byśmy nie byli drużynie, grupie i tak dalej, no staram się być osobą, która stara się łączyć, tak powiem, no stalać tą grupę. Najczęściej jest to humorystycznie, staram się, wiesz, no dużo żartować, ale też jakieś tam mam przeświadczenie, że jeżeli jest ktoś w drużynie, który się na przykład mało odzywa na starcie sezonu, ja znajdę jakiś tam właśnie sposób, żeby do tej osoby dotrzeć, po to po prostu, że jeżeli ja poznam ciebie lepiej jako człowieka poza boiskiem, kim jesteś, jakie masz zainteresowania, dlaczego, wiesz, jesteś taki, a nie inny i łatwiej będzie mi też na przykład, nie wiem, no znaleźć sposób, żeby z tobą porozmawiać w trakcie meczu. Mamy w drużynie ze Słowenii Zorana Dragicia. Zawodnik ze Słowenii, zawodnik bałkański, wiele lat w Eurolidze, grał w NBA. I ja wiem, że na przykład z Zoranem w trakcie meczu będą sytuacje, gdzie on coś krzyknie, ja coś krzykniemy do siebie, ale to wszystko jest, że tak powiem, żeby wyjaśnić sytuację, żebyśmy powinni dotrzeć się w taki sposób, żeby znaleźć sposób, żeby, wiesz, zaatakować przeciwnika, zrób slipa na tej zasłonie, wiesz, po co mi stawiasz tę zasłonę, widzisz jak oni bronią, to zrób slip tym razem. Na przykład, wiesz, też mimo czasami powiem, słuchaj, Zoki, musisz zaatakować, zrobić jeszcze jeden kozioł, bo jak nie zrobisz tego kozła, od razu spróbujesz zrobić rozrzutkę na pop do mnie, no to tego rzutu nie będzie, bo obrona nie zareaguje. Takie, wiesz, małe detale, ale jest to trochę, powiedziałem, bardziej agresywne. A z drugiej strony, na przykład jako rozgrywającego mamy Norwega Haralda Freya, totalnie, wiesz, po drugiej stronie spektrum. I jest walczakiem na boisku, ale nie jest walczakiem i z nim rozmowa musi wyglądać w trakcie meczu zupełnie inaczej niż z takim Zoranem. I to są właśnie tego typu sytuacje, gdzie nie wiem, czy to jest cecha przywódcza, ale uważam, że jest to na pewno bardzo cenna umiejętność i coś, co też no, na przestrzeni lat udało mi się to osiągnąć, to, że jestem w stanie, wydaje mi się, złapać kontakt z każdym. Taki punkt zaczepienia, okej, wiem jak myślisz, wiem jaki jesteś na co dzień, łatwiej będzie mi zrozumieć, co robisz na boisku. Może łatwiej będzie mi skleić się z tobą, żebyśmy jak jesteśmy na boisku, żeby się zrozumieć. Niestety, czasami też są sytuacje, gdzie poznajesz na przykład nowego kumpla z drużyny, no i mija, nie wiem, tydzień, drugi, trzeci, starasz się złapać jakiś tam punkt zaczepienia, no i tego po prostu nie ma i to też jest normalne. Ja nie uważam tutaj, że ja jestem osobą, że musisz być zawsze ze mną, gdzie ja mam zawsze rację, czy musisz być zawsze w dobrych relacjach ze mną, ale tak po prostu takie jest życie. Też nie musisz być kumplem ze wszystkimi zawodnikami z drużyny, jak w normalnej pracy. No nie musisz mieć szefa, bo lubisz, ale musisz mieć szefa, z którym się rozumiesz. No w sensie, jeżeli on ci daje jakiś przekomunikat, to jesteś w stanie to potem zrobić. Jeżeli ty masz coś do przekazania, to też jesteś w stanie mu to przekazać, żeby ta komunikacja była. Więc ciężko mi powiedzieć, że to jest cecha przywódcza, ale wydaje mi się, że na przestrzeni lat jest to umiejętność. Gdzieś tam udało mi się do tych różnych typów zawodników dotrzeć. Ty, Tomasz, jesteś konektorem. Powiem ci, Mike Taylor był trenerem reprezentacji Polski. Było spotkanie w turnieju i byliśmy w sali, gdzie były kartki papieru takie duże, nie wiem, to było A2, A1, no i były markery, no i nie wiadomo skąd nagle był też klej w sztywcie. Mieliśmy meeting, on tam oczywiście tam opowiadał, rozrysowywał, no i potem kończył się meeting, my wychodzimy z sali meetingowej, no i nagle słyszę wychodząc, hello, jak Mike Taylor miał sobie powiedzieć. No ja się obracam, a ja patrzę, a trener Mike Taylor bierze klej w sztywcie, pokazuje na mnie i mówi, you are a glue guy. I że ja jestem glue guy, czyli ten taki, który scala całą drużynę. Coś z tego było potem żartu, bo im częściej Mike o tym wspominał, tym coraz większa była, że tak powiem, beka na kadrze z tego. Mike był w stanie to zauważyć, więc też to doceniam z perspektywy lat. Amerykański Karol Strasburger. To podsumowanie w żaden sposób nie neguje prawdziwości historii o kleju. Musimy przyznać, że musicie w sumie nam dać w komentarzach znać, czy bylibyście w ogóle zainteresowani wywiadami w innych językach, bo taka postać przykładowo jak trener Mike Taylor, wydaje mi się, że byłaby świetnym gościem z mnóstwem anegdot. Pewnością. Pewnością też chętnie przyszedł do takiego podcastu, więc dajcie nam znać w komentarzach, czy jest to coś, co w ogóle by was interesowało, czy powinniśmy iść wywiady w innych językach, wtedy byłyby na pewno do tego doczepione napisy polskie. Kolejne pytanie od trenera Zielińskiego, tutaj mieliśmy serię pytań, to jest bodajże ostatnie od niego, tak?
kto jest przywódcą w waszych domach? Tylko szczerze. Odpowiadając na to pytanie, poznamy waszą odwagę. W życiu osobistym oczywiście. Pod tymi waszymi sympatycznymi uśmieszkami cholera wie, co się kryje. Na pierwszy rzut oka siedzicie pod pantofelkami. Chyba że intuicja mnie myli. Michał, zacznij ty, bo tak wiesz. U mnie Renata, no kto? Moja żona. W naszym związku wspólnie decydujemy o wszystkim. Wiesz co, nie wiem, co jest gorsze. Powiedzenie tego, co ty powiedziałeś, czy właśnie powiedzenie takie pójście w zaparte, że nie no, przecież wiadomo, że kto tutaj jest przywódcą w tym domu, jest tylko jeden przywódca, samiec alfa, bla, bla, bla. To znaczy no, Renata mówiła, że wspólnie decydujemy o wszystkim. Bo zawsze jak coś chcesz zrobić, to ci o tym mówi, a ty przytakujesz, więc oczywiście się śmieję. Pozdrawiamy jednocześnie twoją żonę Renatę. Znamy się od multum lat. Ja mogę może powiedzieć moją perspektywę, a może tak będzie łatwiej. Ja dam ci perspektywę moją, twój temat, waszego związku, waszego małżeństwa, a potem ty możesz odpowiedzieć, odbić piłeczkę. Mam nadzieję, że bez tam żadnej szpili niepotrzebnej. Dobra, moim zdaniem mocniejszy charakter na pewno ma Renata, ale to też jest tak, że nie powiedziałbym, że ona jest przywódcą, bo wydaje mi się, że też wiele takich bardzo ważnych kwestii, no w domu musisz też podejmować ty, więc Ja też jestem ważny jednak. też jesteś ważny, Michał. Tak, wiesz. Nie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sam charakter, to Renata naprawdę jest bardzo silną kobietą z charakteru. To uważam, że jest też bardzo fajne. To znaczy, tak szczerze, na poważnie, jestem dumny z mojej żony i bardzo cieszę się z tego, jak mnie wspiera, bo życzę każdemu, żeby miał tak zaangażowaną żonę w swoją karierę, w pomoc i w takie mentalne wsparcie jak ja. Pięknie powiedziane. Tomasz, ja mam powiedzieć? Czy chcesz zacząć? Dawaj, Michał, nie ma co gdybać. Lisa jest na pewno, ma silny charakter, temperament południowy, hiszpański i myślę, że jesteście świetnym połączeniem. Z pewnością twoje zrozumienie, empatia powoduje, że tworzycie świetną mieszankę i uzupełniacie się świetnie w waszej relacji. Powiem tak, moja żona jest Hiszpanką. Podejrzewam, że większość z was już to wie. Dodatkowo pochodzi z Teneryfy. Jest niesamowitym wsparciem dla mnie. Autentycznie wam powiem, że ja ją poznałem w takim momencie mojego życia, gdzie po bardzo poważnej kontuzji, najpoważniejszej kontuzji, jaką miałem w karierze, gdzieś tam właśnie mentalnie na pewno wcale nie miałem jakiejś tam gwarancji, jak ta moja kariera dalej się będzie toczyła i wydaje mi się, że krok po kroku dzięki jej pomocy byłem w stanie walczyć, że tak powiem, o tą swoją karierę, o moje marzenia, o tą karierę zawodową i jednocześnie układać sobie powoli życie z nią, bo ona, że tak powiem, rzuciła wszystko dla mnie. Od momentu, kiedy się poznaliśmy na Teneryfie, potem przeprowadziła się ze mną najpierw do Andory, potem do Niemiec, do Grecji, do Turcji. Była nawet ze mną w Polsce, więc widziała mnie w moich najlepszych momentach i w moich najgorszych momentach i zawsze była po prostu niesamowitym wsparciem. Bardzo mocno ją za to kocham, jestem bardzo wdzięczny, ale też nie boję się użyć tego sformułowania, że to ona ma znacznie mocniejszy głos w naszej relacji. Ja bym powiedział, że jestem bardziej na co dzień właśnie głosem rozsądku, to też nie do końca dobrze zabrzmi, ale głosem takim rozsądku, a ona jest osobą, która pobudza nas, że tak powiem, na co dzień, aktywuje, żebyśmy Dodaje kolorytu waszej relacji. kolorytu, pasji, bardzo ważne i za to bardzo, bardzo ją sobie cenię. Za to kochamy nasze kobiety. To co, może przejdźmy do przygotowania do meczu. Czy mamy jakieś rutyny, o których chciałbyś opowiedzieć, przygotowując się do spotkania? Powiedzmy, mecz jest o 20, rano na pewno dobre śniadanie. Nie mam jakiegoś ulubionego, jedynego śniadania. Jeżeli jesteśmy w hotelu na wyjeździe, no to staram się też jakoś tam nie szaleć, bo różnie zawsze może być tymi kuchniami w hotelu. Więc staram się jeść raczej rzeczy podstawowe, ale na pewno, które też dadzą mi energię na resztę dnia. Czyli będą jakieś jajka, może będzie czasami jakaś tam kromka pieczywa do tego, awokado. I poranny to po prostu rozruszać nasz organizm, poczuć, że tak powiem, halę, że gram na wyjeździe, gram u siebie, po prostu wrzucać sobie kosztę, poczuć piłkę. I potem tak, jeżeli mecz jest późno, to staram się gdzieś tam zawsze 5 godzin przed meczem zjeść posiłek. Też nie zawsze to wychodzi, te dokładnie 5 godzin, ale gdzieś to mniej więcej jest taki odstęp czasowy. Daje mi to wystarczająco czasu, żeby zjeść. Jeżeli mówię, mecz jest po południu wieczorem, to sobie porządną drzemkę. Porządna drzemka w moim wydaniu to jest między 30-45 minut. Też nie wiem, ile z tego dokładnie to jest sen, bo
Czasami jesteś w łóżku 45 minut, a z tego tak śpisz tam, nie wiem, no 20-15. Czasami jest tak, że się kładziesz i już organizm jest się w stanie zrelaksować i pójść spać. Po czym się budzę, spokojnie sobie wstaję, trochę się rozruszam, wypijam sobie jedną kawę, jeszcze gdzieś tam coś sobie robię, jeżeli mam ku temu czas. I najczęściej robię sobie jeszcze jedną kawę, którą zabieram ze sobą już jak w drodze na halę. Czyli jeżeli gramy na wyjeździe, no to gdzieś tam sobie, czy na recepcji, w barze na recepcji sobie zamawiam kawę. Jeżeli mamy snacka jako drużyna, to na tym snacku sobie po prostu biorę tą kawę. Jeżeli jestem w domu, to sobie po prostu biorę tą kawę, ten kubek termiczny i zabieram na. I później to już same przygotowanie do meczu. Mam jakąś tam swoją rutynę rozgrzewkową, oprócz tych podstawowych tam aktywacji, może najpierw tam jakieś zrolowania się i tak dalej, pracy małej na gumach, małej izometrii, żeby przede wszystkim aktywować stawy, że szczególnie kolana. Chodzi już o samą taką rozgrzewkę koszykarską. Zaczynam najpierw od małej rozgrzewki kozłem, to kozioł stacjonarny w miejscu. Gdzieś tam widziałem jakichś innych zawodników, filmiki z NBA, gdzieś tam podopałem jakąś tam mieszankę różnych rutyn i sobie zrobiłem, skleję z tego swoją własną. Po czym przechodzę do rzutów, korzystająca czwórka. Chcę być, że tak powiem, no, komfortowo się czuć przed meczem. Mimo to, że rzucam bardzo dużo za 3, moje pierwsze rzuty zawsze są spod samego kosza. Chcę, że tak powiem, poczuć zarówno piłkę, jak i kosz, jak i jakoś tam, no, tą percepcję dystansu. Często jest tak, że na meczach wyjazdowych gdzieś tam jesteś przyzwyczajony do tego, jak te kosze są u ciebie na hali. Raz jak jest na wyjeździe, za koszem już jest ściana. Czasami jest bardzo są rozległe trybuny, gdzieś ta perspektywa też się zmienia. Zaczynam od rzutu pod samego kosza na czysto, muszę trafić z rogu, czy z zera, z topu, z zera, po czym przechodzę na 5 pozycji z pół dystansu. Do tego zawsze sobie dodaję kozioł, więc najpierw sobie na każdej z pozycji oddaję 2 rzuty takie zwykłe, z potapa. Potem, jeżeli na przykład to są pierwsze 2 pozycje, to robię sobie rzut po jab stepie, czyli przypadkowo jakby dostał piłkę na low poście, miał możliwość zagrania face'a i do tego potem dodaję tam kozły, rzuty po koźle i na koniec zrobię sobie właśnie jeszcze taką pętlę tu za 3 punkty. W zeszłym roku nauczyłem się takiej małego elementu i to w sumie też jest, wydaje mi się, że ciekawa anegdota. W zeszłym roku jak grałem w Saragosie jest bardzo dobra drużyna kobieca. Grałem w Eurolidze i w zeszłym roku grała tam Niemka Leo Fibic, która została w zeszłym roku MVP całej ligi, po czym trafiła do WNBA i w tym roku bodajże gra w Walencji, w najlepszej drużynie w Hiszpanii. I zauważyłem, że ona robi zawsze przed meczem i w przerwie meczu taką rutynę, że zaczyna z rogu i po prostu robi sobie pół kroku w bok po każdym rzucie za 3 punkty i robi sobie taką właśnie, no, pół pętlę dookoła boiska. I tak może się to wydawać proste, banalne, głupie, ale w jakiś tam sposób wydaje mi się, że to jest fajne, bo przed rozpoczęciem meczu już wiem, że obrzucałem wszystkie możliwe pozycje, w których będzie mi dane oddać rzut w trakcie meczu. Rozległa rutyna i ja teraz, jeżeli nie zasnąłeś, to dawaj swoją. Dobra. Jeżeli chodzi o mnie, ciekawa kwestia są te treningi ranne, bo u nas w Polsce jest przyjęte, że rano się trenuje, prawda? W ogóle w większości krajów. W tamtym roku, jak pojechałem do Grecji, grałem te kilka miesięcy, po raz pierwszy spotkałem się ze szkołą, gdzie w dzień meczu rano nie ma treningu. Nie ma treningu rzutowego z rana zupełnie. To zupełnie zmienia schemat dnia. W sumie jest takie nieintuicyjne, ale muszę przyznać, że trochę do tego się przyzwyczaiłem. O dziwo, obecnie we Włocławku nasz trener ma bardzo podobną rutynę. Przy meczach, które są rozgrywane wcześniej, powiedzmy do godziny 18, też nie mamy treningu rannego, co pozwala na zagospodarowanie tego poranka zdecydowanie bardziej dowolnie, bez takiego sztywnego harmonogramu. No, pomijając to, że można się wyspać, bo akurat z tym raczej nie mam problemu. Mając 2 dzieci, wstaję i tak raczej wybudzam się o normalnych godzinach. Dla mnie z tych rutyn, które mam w trakcie dnia meczowego, jest to, że drzemkę robię raczej tylko, kiedy mecz jest bardzo późno. Czyli tam koło godziny 20, wtedy kładę się spać i jeżeli jest wcześniej, to raczej w ogóle nie śpię. I moja drzemka w dzień meczowy, kiedy jest późno, raczej jest do oporu. Czyli zdarzają się drzemki po 2-3 godziny. I pamiętam, że przed tymi najlepszymi meczami w swojej karierze miałem takie drzemki, że spałem nawet po 3 godziny.
Wiem, że jest ten power nap 15-minutowy, który ma cię pobudzić, dać energię. Też mi się zdarzało takie robić, ale raczej wychodzę z założenia, że tutaj pod tym względem staram się nie być niewolnikiem jakichś takich kwestii, które ograniczają mnie, że tak musi być, żebym dobrze się czuł. Na pewno jedną moją rutyną jest to, że jeżeli mamy ranny trening, to po rannym treningu robię siłownię i mam taką swoją rutynę, którą robię z rana, nie zawsze tą samą, ale lubię zrobić siłownię przed meczem. Mam tutaj na myśli takie ćwiczenia z ciężarami, które pozwalają mi potem lepiej się czuć, zwarty, sprawny i gotowy. Jeżeli nie mamy treningu, to robię to 2,5 godziny przed meczem, 2,5 godziny przed meczem. Pewno aktywacja, która ma pozwolić na to, żeby być gotowym do grania. Od kiedy Tak. tak naprawdę robisz? Bo zapomniałem, u mnie też to jest, tylko powiedziałem, że w znacznie uproszczonej wersji i w moim przypadku zaczęło się to w sumie w momencie, kiedy przyjechałem do Ostrowa w zeszłym roku. Dzięki Arturowi Packowi, tak przeanalizowaliśmy sobie temat, szczególnie w tym okresie play-offu, gdzie te mecze są bardziej skumulowane. Jest to jakiś tam fajny dodatkowy bodziec na uaktywnienie organizmu i gdzieś tam mi zostało do tej pory, więc tak w sumie też zapomniałem wspomnieć. Siłownię w dzień meczu robię tak na dobrą sprawę już od wielu lat. Myślę, że od momentu, kiedy zacząłem trenować z Arturem, więc to będzie już niemalże blisko 10 lat. O wow. Ja na sobie obserwuję to, że ta siłownia mi pomaga. To też oczywiście jest tak, że nie zawsze robi się to samo, bo są różne fazy zmęczenia organizmu. Organizm się adaptuje, też trzeba stymulować się w różny sposób. To jest takie subtelne, ciężko znaleźć złoty środek, który można podać, że tak jest właściwie. Też znając swoje ciało trochę z wiekiem, na pewno łatwiej to zrozumieć, ale myślę, że to jest też coś, co z biegiem lat się zmieniło. Nie jest to powszechne, bym powiedział, nie? Że jednak zależy od zawodnika, zależy od tego, jakie ma nawyki. Dla mnie uznaję, że jest to właściwe. Uznałem, że jest to właściwe w pewnym momencie i to robię. I też z takich rutyn na boisku, oczywiście robię sobie rundkę taką kozłowania, potem oddaję rzuty. Z takich ćwiczeń, które może mniej standardowe, oczywiście tak form shooting z bliska, ale takie jedno ćwiczenie, które robię też od jakiegoś czasu, rzut z zwiększaniem odległości bez odrywania nóg. Taki one motion i z piłki z bioder. Czyli tak naprawdę cały ten ruch musisz wygenerować z płynnego ruchu piłki do góry i z bioder. To też jest coś, co wziąłem od shooting coacha Miami Heat, co zresztą robiłem z Konradem Kazimierczykiem na Get Better i jest to jedno z ćwiczeń, które uważam bardzo pomaga na szeroko pojętą siłę rzutu i formę rzutu, na zwiększenie zasięgu swojego rzutu, płynności. No i polega to na tym, że po prostu odchodzisz sukcesywnie o krok w tył i oddajesz rzut bez odrywania nóg. I celem jest dojście gdzieś do 7-8 metra, żeby być w stanie płynnie oddać trójkę, tak jakbyś oddał osobisty, a musisz to osiągnąć przez taki jednoimienny, płynny ruch piłki do góry. Więc to jest takie ćwiczenie, które robię na swój form shooting, a poza tym rzuty z miejsca potapie dookoła, plus rzuty po koźle za 3 punkty, tak żeby taka podstawowa rozgrzewka. Wyczerpaliśmy temat. No mocno wyczerpany. Mocno poszliśmy w detale, ale no chyba też to chcieli ludzie. Tak, no jeżeli ktoś jest ciekawy czegoś, to zachęcamy do pytania, bo też na pewno to jest mocno indywidualne. Tak jak mówię, trochę jest to tak, że robisz pewne rutyny po to, żeby czuć się dobrze, ale wydaje mi się z biegiem czasu, ja przynajmniej chodzę z takiego założenia, że dobrze jest nie być niewolnikiem tych rutyn, żeby nie wklejać sobie jakiegoś motywu, że jak czegoś nie zrobię, to nie będę gotowy, nie będę czuł się dobrze, bo to też jest fajna kwestia, że obaj to mieliśmy, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Jest tak, że nigdy nie wiesz, jak się mecz potoczy. Możesz czuć się świetnie, a może potoczyć się mecz dramatycznie, możesz czuć się dramatycznie, a nagle mecz okaże się świetny. Przygotuj się na to, żeby po prostu dać się wszystko i płyń z flow. Okej, kolejne pytanie w sumie też a propos rutyny, ale co robimy koszykarsko poza treningiem klubowym? Czyli chyba w wolnym czasie po prostu od treningów. No, mój wolny czas dzieli się na czas, który jestem sam we Włocławku i na czas, który jestem z rodziną. Jak jestem z rodziną, to spędzam czas z rodziną i wtedy zajmujemy się naszym życiem rodzinnym, a jeżeli jestem sam, to zazwyczaj poświęcam go
na szeroko pojęty samorozwój, a co się kryje pod tym pojęciem. Mam takie przeświadczenie, że chciałbym ten czas wolny, który jestem sam, wykorzystać jakoś produktywnie, więc znajduję sobie zajęcia, które często wynikają z mojej ciekawości albo chęci do tego doskonalenia się, albo po prostu poszerzania swojej wiedzy. Sprowadza się to często do po prostu czytania książek, słuchania podcastów, uczenia się nowych rzeczy. To trochę w ten sposób traktuję, że nie do końca wiadomo, co do czego się przyda. Często są takie etapy, że coś jest ciekawe, interesujące. Wydaje mi się, że często jest tak, że z pewnych rzeczy, jak idziesz w takim kierunku, powiedzmy, gdzie robisz jakieś te wartościowe rzeczy, magicznie rodzą się jakieś możliwości bądź wątki, które poznajesz dzięki temu, że jesteś po prostu ciekawy nowych rzeczy, nie zamykasz się na to tylko, że dobra, usiądę sobie albo pooglądam film Netflixa, albo pogram w gry. Odkrywasz nowe, interesujące cię obszary. Tak było z moimi studiami dotyczącymi zarówno stosunków międzynarodowych, jak i wcześniej ekonomii, finansów, inwestowania, rzeczy, które lubię robić w wolnym czasie, też psychologii, takich zjawisk społecznych, ogólnie szeroko pojętych. I to sprawia mi frajdę i pozwala jakoś rozszerzyć moją wiedzę i horyzonty. I też wydaje mi się, że takie samo nastawienie powoduje, że jesteś bardziej otwarty na świat i tak łatwiej jest się rosnąć w takich codziennych, powiedzmy, realiach. Wydaje mi się, że bardzo dobre podejście do tego masz z dwóch powodów. Pierwsze, mimo że jesteś, że tak powiem, odseparowany w tym momencie od swojej rodziny, masz te momenty, kiedy możesz spędzić czas z nimi i wtedy się temu możesz poświęcić w 100%, a z drugiej strony ten czas, kiedy ich przy tobie nie ma, no nie ma lepszego sposobu niż jakby uświadamianie nawet twojej rodzinie, że to nie jest czas zmarnowany, bo ty też dzięki temu jesteś produktywnie go spędzasz, czy właśnie robiąc studia, zabezpieczając w jakiś sposób przyszłość zarówno swoją, jak i rodziny. I tutaj nie mówię ci tego jako twój kumpel, tylko wydaje mi się, że to z logicznego punktu widzenia jest bardzo, bardzo fajne. Wydaje mi się, że bycie rodzicem dużo daje perspektywy pod kątem wykorzystania wolnego czasu, bo mając małe dzieci, nagle okazuje się, że wolnego czasu nie masz w ogóle. Kiedy nagle dostajesz dużą dawkę wolnego czasu, nie wiesz, co z nim zrobić na dobrą sprawę i okazuje się, że dobra, skoro go tyle mam, to go nie przepiję na głupoty, tylko wykorzystam w jakiś produktywny sposób. Okej, z mojej strony powiedziawszy, że pokrywają się moje, tak powiem, zainteresowania z twoimi, dlatego też tak często ze sobą rozmawiamy. No w moim przypadku również mam skończone studia biznesowe. Dosłownie w zeszłym miesiącu skończyłem kurs poszerzający moje horyzonty. Był dodatkowo pierwszy kurs, który zrobiłem po hiszpańsku, więc też taki dodatkowy bodziec dla mnie. Wydaje mi się, że poświęcanie troszeczkę tego swojego czasu na rzeczy, które cię interesują, jest kluczowe. Bo jeżeli ja na przykład, ktoś mi miałby powiedzieć, słuchaj Tomek, musisz zainwestować ten swój wolny czas, nie wiem, w studiuj księgowość. Jako, że zrobiłem studia biznesowe, księgowość była absolutnie moim, dla mnie, najnudniejszym przedmiotem, którego najbardziej nie lubiałem, więc nie będę miał na pewno takiej chęci, ani takiej motywacji, żeby tego robić, niż kiedy ktoś mi zaproponuje, Tomek, zrób kurs właśnie tak jak teraz zrobiłem, doszkalający. Po hiszpańsku to się nazywa Rendimiento Digital en Empresa y Deporte, czyli tak by po polsku by to było rozwój cyfrowy, czy tam technologiczny w biznesie i sporcie. I są to rzeczy, które na pewno mnie interesują, to na pewno będzie przydatne dla mnie zarówno teraz, jak i po zakończeniu mojej kariery. Więc od razu, kiedy pojawia się taka sposobność, otwierałem się szerzej oczy, jestem zainteresowany, jestem gotowy poświęcić mój wolny czas na to. Rozmawialiśmy z Filipem Kenigiem i on o tym też wspomniał jako przedsiębiorca i były zawodnik. Tego czasu naprawdę mamy wystarczająco, mimo obowiązków rodzicielskich, małżeńskich, obowiązków sportowych. Na przestrzeni całej naszej kariery, czy to będzie 10, 15, czy tam ileś tam lat, poświęcając nawet te 2-3 godziny tygodniowo na cokolwiek, możesz zrobić naprawdę bardzo duży postęp na przestrzeni lat i gdzieś tam te swoje horyzonty poszerzać, zabezpieczać tą swoją przyszłość, zgłębiać tematykę czy inwestycji, angażowania się w projekty, tak jak w naszym przypadku jest to ten podcast, dodatkowo dla mnie camp, który stworzyłem poprzednie lato. Gdzieś powolutku wydaje mi się, że otwierają się nowe gałęzie, że tak powiem, tego mojego rozwoju, albo można powiedzieć, że zaczynam tą wiedzę teoretyczną, którą zbierałem przez lata, właśnie tak jak mówisz, przez edukację, przez podcasty, przez rozmowy z tobą, z różnymi ludźmi. Gdzieś tam staram się to teraz przekuwać
pierwsze produkty, czy nie wiem, przedsięwzięcia, które oczywiście są czasochłonne, na które wydaje mi się nie byłbym gotów 10 lat temu, ale teraz wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment w trakcie jeszcze mojej kariery, żeby za te projekty powolutku właśnie się brać, bo to też jakiś tam sposób wydaje mi się, że naturalnie, kiedy przyjdzie na to moment, wydaje mi się, że jeszcze daleko ku temu, ale będzie mi też łatwiej zejść z tej sceny sportowej, zakończyć tą karierę sportową i przejść do tej kolejnej rzeczy, bo gdzieś tam właśnie no ten mój fokus, ta moja koncentracja od razu przejdzie w inne projekty, które już są gotowe, które już na mnie, że tak powiem, czekają i te obowiązki będą wzywały, a nie będzie może do końca tego właśnie przestoju, tego zastanawiania się co dalej, tak jak Filip też wspominał w podcaście w ostatnim odcinku, tego szukania swojego sensu życia, że tak powiem, po zakończeniu kariery. Kolejne pytanie. Michał, bezpośrednio do ciebie. Michał, czy masz coś w sobie z Mamba Mentality? Chcę wierzyć, że mam. Wierzę, że mam. To znaczy, po raz kolejny ocenianie siebie jest na pewno ciężką sprawą. Jeżeli miałbym coś powiedzieć z Mamba Mentality, to na pewno wzorowałem się na Kobim przez całe życie i chłonąłem jego filozofię, zarówno gry, jak i życia. To, co na pewno ja wyciągnąłem, nastawienie do pracy. Nie mam czego żałować pod względem pracy, którą włożyłem w koszykówkę. Przez te wszystkie lata wkładałem pracę w to, żeby stawać się lepszym zawodnikiem. To jest coś, co brałem na pewno z jego nastawienia i co przez lata towarzyszy mi, żeby dalej pracować, bo to jest to, na co masz wpływ w swojej karierze, czyli na swoje zaangażowanie, na podejście do treningu, na tą pracę, którą wkładasz zarówno w sezonie, jak i poza sezonem, żeby być lepiej przygotowanym, żeby być lepszym zawodnikiem na kolejne wakacje. No i też lubię zdobywać te punkty, jak Kobe Bryant również lubił, więc myślę, że to mamy ze sobą wspólnego. Ja tylko dodam komentarz, że jeżeli miałbym powiedzieć, czy masz coś w sobie z Mamba Mentality, to też powiedziałbym, że na pewno tak. Jeden ciekawy wątek, który tylko chciałem jeszcze poruszyć, to co powiedziałeś, że nie żałujesz tej pracy, którą włożyłeś i tak dalej. Miałeś kiedykolwiek rozmowę taką sam ze sobą, jakby na ile jesteś w stanie, wiesz, jakie poświęcenie jesteś w stanie dla tego sportu dać, czy było to dla ciebie coś instynktowne? Może najpierw odpowiedz, a potem ja ci powiem, dlaczego w ogóle takie pytanie zadaję. Wydaje mi się, że nie, że dla mnie, tak jak sobie wracam wspomnieniami, to było oczywiste, że żeby dojść na jakiś tam wyższy poziom, do którego chcesz dążyć, musisz poświęcić się w takim sensie, że być dedykowany tej pracy. Oddany. Tak, nie oddany nieustannemu stawaniu się lepszym. Więc nie, to myślę, że nie było coś, co ja bym jakby negocjował ze sobą, że czy mi się chce, czy mi się nie chce. Więc jeżeli z tej perspektywy bardziej bym powiedział, że był taki moment w mojej karierze, że uważam, zacząłem pracować mądrze, bo jak sobie tak myślę, to sam o sobie jakbym miał powiedzieć, to zawsze pracowałem ciężko, bo musisz mieć 3 rzeczy, ciężko, regularnie, mądrze. To ciężko i regularnie pracowałem zawsze, moim zdaniem. Nie zawsze pracowałem mądrze. A ten aspekt mądrze jest jednak kluczowy do tego, żeby to wszystko się scalało, więc to jest z mojej perspektywy. Oczywiście każdy może mieć swoją, ale to też jest tak, że widzisz rzeczy z boku, nie widzisz wszystkiego. To oczywiście każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytania na ten temat. Oczywiście wydaje mi się, że odpowiedziałeś tak, jak chciałbym, żebyś odpowiedział, albo może czego oczekiwałem. Moja anegdota jest taka, ja miałem taką w sumie sam ze sobą rozmowę kiedyś, już jako profesjonalny zawodnik, nie wiem ile to było lat temu, ale rozmowa sama ze sobą na zasadzie, jeżeli będę jakby dawał z siebie wszystko i będę jakby, no wiesz, walczył o te swoje marzenia, mam tę jakąś ambicję, motywację, że chcę po prostu z tej kariery wycisnąć tyle, ile mogę, żeby nie mieć właśnie tych wątpliwości czy rozterek na koniec kariery, czy rzeczywiście mogę coś zrobić lepiej. I gdzieś tam pojawiła mi się taka myśl na zasadzie, ile mnie to będzie kosztowało przykładowo zdrowia mojego. I wiesz, zdrowie mamy tylko jedno, oddajesz coś ze swojego zdrowia w trakcie kariery i wcale nie wiesz, jak zakończysz tą karierę, ale też mamy znajomych, którzy już tę karierę kończyli i też wiemy, że czasami w tym naprawdę potem jest, nie najlepiej. I ja właśnie miałem taką rozmowę sam ze sobą i gdzieś tam właśnie taki miałem moment, gdzie powiedziałem sobie, to jest coś, co ja jestem w stanie zaakceptować i taka właśnie
Okej, twój organizm może się będzie łamał, twój organizm może, wiesz, będzie przeciążony, może gdzieś tam, wiesz, z perspektywy czasu, na przykład za 20 lat będziesz sobie, nie wiem, pluł w brodę, że cię bolą plecy, czy cię bolą kolana, czy cokolwiek innego, ale ja jestem w stanie zaakceptować to poświęcenie, to zaangażowanie, jakby, wiesz, oddać to, żeby nie mieć tego właśnie poczucia, co by było gdyby. Że wiem, że dałem z siebie wszystko, wiesz, zostawiłem całe moje serce, całe moje zdrowie na parkiecie i wtedy wydaje mi się też będzie mi przynajmniej znacznie łatwiej skończyć tą karierę. Kiedy już wiem, że po prostu tak właśnie, no nawet mówię o tym Mamba mentality, zejść ze sceny tak jak zszedł Kobe, czyli rzucałem pierwsze 60 punktów, a po drugie właśnie mówiąc, że nie mam żadnych rozterek ani czego innego, no bo ja wiem, że oddałem tej koszykówce wszystko. Zrobiłem wszystko przez te wszystkie lata, co mogłem, żeby stać się lepszym. Wiesz, no kosztowało mnie to multum zdrowia, kontuzji i tak dalej, ale wiesz, jakby no jestem teraz z tą decyzją spokojny, no bo wiem, że nadszedł ten moment. Moim celem jest po prostu, no, dojść do tego samego momentu, gdzie, wiesz, no miałem, dobrze, wiesz, rozmawialiśmy wiele razy perypetie z urazami, różnymi rzeczami, ale gdzieś tam właśnie byłem w stanie zawsze pamiętać, wrócić do tej rozmowy, którą miałem sam ze sobą i powiedzieć, ja to akceptuję, wiesz, no to jest wpisane po prostu w to, co chcę osiągnąć, że jak skończę tą karierę, zawsze możesz powiedzieć, kurczę, może mógłbym rzucać więcej punktów tam, może mógłbym zrobić to, ale ja wiem, że realistycznie dawałem z siebie wszystko. W każdej drużynie, w jakiej byłem, nigdy, wiesz, tam, no nie próbowałem naciągać kogoś na cokolwiek, kim nie jestem. Moja anegdota z mojego życia, nie mówię, że każdy musi taką rozmowę odbyć, ty mówisz, że dla ciebie to było naturalne, ale gdzieś mówię, no to poświęcenie i że gdzieś tam będzie coś, czegoś może nie odzyskasz. Nie wiemy tego, no to jest tylko gdybanie, ale mówię, była to ofiara, którą ja byłem w stanie. No, rozumiem, bo w sporcie, w koszykówce jest chyba tak, że jak zaczynasz myśleć i grać asekuracyjnie, albo w ogóle myśleć o tym, żeby coś się nie wydarzyło, to sam się trochę prosisz o to, samemu przyciągasz takie sytuacje do siebie, więc w ogóle wydaje mi się, nie jest opcją granie takiej jakby półśrodka, Asekuracyjne, tak, no nie da się. tak, że może spróbuję, może nie spróbuję, a może teraz nie rzucę się. Chyba klucz tego wszystkiego, że potem jesteś w zgodzie ze sobą, sam odbędziesz ze sobą taką rozmowę, to wiesz, w jakim kierunku iść i wiesz, na co się godzisz. Teraz mamy kilka krótszych pytań, może nawet zdań, do których się odniesiemy. Tomek, do Anwilu po mistrzostwo. O, proszę. To jakiś kibic z Włocławka. Słuszne założenie. Na ten moment wydaje mi się, że wbrew pozorom nie macie takiej chyba potrzeby, bo macie innego Polaka na pozycji numer 4, mianowicie Łukasza Pietruszkę, czyli Luka Petraska. Poznałem go w sumie, to jest też ciekawa kwestia. Grałem przeciwko niemu będąc w Ostrowie i miałem jakby tam może wiesz, no z boiska opinię na jego temat. Poznałem go będąc na zgrupowaniu listopadowym kadry i bardzo w porządku człowiek, bardzo otwarty, bardzo, tak powiem, pozytywnie nastawiony do Polski, do polskiego języka i jest to na pewno coś bardzo pozytywnego. Także macie Łukasza, wydaje mi się, że tam u was robi kapitalną robotę. Nigdy nie mówię nie, nigdy nie wiem, co się wydarzy. W zeszłym roku trafiłem do Ostrowa, więc kto wie, czy w przyszłości nie trafię do jakiegoś innego klubu w Polsce. Naturalnie jestem osobą ze Szczecina i zawsze to powtarzam, więc znowu to chciałem powtórzyć, że jeżeli kiedykolwiek będzie okazja odpowiednia, żeby rozegrać chociaż jeden sezon w moim rodzinnym mieście w Szczecinie, byłoby to na pewno coś wspaniałego. Czy to będzie miało miejsce? Nie wiem, nikt tego nie wie, to jest po prostu wróżenie z fusów, więc. Jeżeli trener Miłoszewski nas ogląda, jest zadowolony No, z swojej deklaracji. Z moich źródeł wiem, że ktoś, przynajmniej część sztabu trenerskiego Wilków Morskich ten podcast słucha, także pozdrawiam serdecznie i dzięki wielkie za wsparcie. A Tomek, nie bałbyś się presji, która jest w Anwilu Włocławek? Nie bałbyś się przyjechać tutaj do Włocławka, jak podobno wielu zawodników z polskiej ligi? Ja uwielbiam ten tekst i po prostu zawsze mogę go powiedzieć. W Włocławku ta presja to przywilej. Wydaje mi się, że tego typu sytuacje nie są może najłatwiejsze, ale dają największą ideę i największą satysfakcję dla zawodnika, czyli właśnie, może to będzie takie skrajne porównanie, ale może odpowiednie, wydaje mi się, wręcz na polskie realia. Jako młody zawodnik, nie wiem czemu, miałem takie przeogromne marzenie, że chciałem kiedykolwiek zagrać albo przeciwko Partizanowi. I żeby poczuć tą, wiesz, po prostu atmosferę tego, tej hali, tych kibiców i tak dalej. Więc w sumie, biorąc pod uwagę polskie realia, tak naprawdę grałem w Ostrowie, gdzie kibice też byli kapitalni. Ostrów i Włocławek też wiemy, że tam gorąca jest atmosfera na tych meczach, ale jednocześnie też doceniam bardzo kibiców z Włocławka, bo
atmosfera, jaką robią, wsparcie, jakie dają klubowi, mimo wszystko, no nie dużym mieście, ale żyjącym i oddychającym koszykówkę, kiedy Anwil gra w europejskich pucharach, zawsze gdzieś tam są te filmiki pokazywane i zdjęcia z hali mistrzów, więc Czy myślisz, że Lisa zgodziłaby się na przeprowadzkę do Wrocławka? tak. Jeżeli Wisła przetrwała w Polsce, w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrów naprawdę bardzo nam przypadł do gustu, bardzo fajne i klimatyczne miasto, to wydaje mi się, że też na pewno byłaby w stanie się odnaleźć w jakimkolwiek innym mieście w Polsce. O tyle dobrze, że Lisa już kilka razy miała okazję odwiedzić Polskę. Byliśmy zarówno w dużych miastach, byliśmy nawet w moim rodzinnym mieście w Szczecinie, była w Stargardzie Szczecińskim, była w Ostrowie, więc naprawdę widziała już Polskę wzdłuż i wszerz, więc wydaje mi się, że jakby miała pojawić się, zawitać do Włocławka, też by sobie dała radę. Wygląda na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy te podcasty nagrywali w studio w przyszłym Też sezonie. tak powiem, odbiłem piłeczkę, teraz piłeczka w rękach Anwilu. Okej, kolejne z tych szybszych pytań. W sumie to jest pytanie do mnie. Wspominaliśmy o tym chyba w pierwszym odcinku, jakie są nasze zainteresowania. Ja wspomniałem między innymi o filozofii stoicyzmu, którą w jakiś tam sposób staram się zgłębiać i może w jakiś tam sposób aplikować do mojego życia. Padło pytanie o stoicyzm dla mnie, o polecenie jakichś książek lub podcastów. Przeczytałem kilka książek związanych z tematyką stoicyzmu. Wydaje mi się, że najlepszym rozpoczęciem jest taka książka The Daily Stoic. To jest tak naprawdę książka na cały rok, 365 rozdziałów. Każda strona jest na poszczególny dzień roku. I wydaje mi się, że to jest taki najprostszy sposób. O proszę, mamy to. Jak po polsku się nazywa? Stoicyzm na każdy dzień roku, 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia. Tak, także bardzo, bardzo polecam tą książkę, bo to wydaje mi się, że taki fajny format, łatwy do zgłębienia i gdzieś wydaje mi się, że też to jest w sumie najbardziej chyba znanych autorów, jeżeli chodzi o tematykę stoicyzmu, Ryan Holiday. Ma również kilka innych książek, które nawiązują do stoicyzmu, ale może niekoniecznie są tylko i wyłącznie skupione na tym. Jedna z nich to Ego is the Enemy, czyli ego to jest wróg. Druga to bodajże była Discipline is Key, czyli dyscyplina to jest klucz. I kolejną książką, w sumie dla mnie taką perełką, którą zgłębiłem w sumie dość niedawno, bo to było na pograniczu zeszłego sezonu i tego sezonu, to były Medytacje Marka Aureliusza. Książka taka bardzo, bardzo ciekawą historią. Marek Aureliusz był jednym z cesarzy Imperium Rzymskiego i historia, nie wiem na ile jest prawdziwa, ale przynajmniej historia jest taka, że odnaleziono jego dziennik po wielu, wielu latach, po jego śmierci, gdzie on zapisywał po prostu swoje przemyślenia, jakieś swoje złote myśli i jest to naprawdę bardzo ciekawa lektura, ponadczasowa. To jest człowiek, który żył po prostu tysiące lat temu. Ta jakby tematyka, którą on porusza, właśnie jakieś te rozterki personalne, życiowe, pogląd na temat światopoglądu, na temat filozofii życia, są niezwykle ciekawe i zgłębiają, tak powiem, zmuszają do zgłębiania ich, że tak powiem, w wolnym czasie, więc to była książka z typu odbierasz tą książkę, czytasz tak naprawdę 3-4 strony, miałem taki swój, marker do podkreślania, tam podkreślałem sobie jakieś linijki i potem zamykałem tą książkę i naprawdę siedziałem i starałem się to analizować, więc wydaje mi się, że to jest dobry start. Jeżeli ty na przykład, nie wiem, Michał, czy ty w ogóle tematykę stoicyzmu, jeżeli ma tego Daily Stoika tam na półce, to chyba nie tylko i wyłącznie dlatego, żeby imponować ludziom, tylko tą książkę przeczytałeś chyba. Kupiłem specjalnie na potrzeby tego odcinka, żeby z nienacka wyjąć tę książkę i pokazać. Poprosiłeś wszystkich kolegów z drużyny, żeby książki ci dali, żeby udekorować półkę na pod. Tak, tę półkę właśnie po to ustawiłem, żeby móc z kieszeni wyciągnąć jakiś tytuł, żeby podświadomie, podprogowo oddziaływać na naszych słuchaczy i widzów, że coś tam się kryje za tymi farmazonami. Jeżeli chodzi o stoicyzm, to życiowo jest mi bliska ta filozofia pod względem tego, że uważam, że są rzeczy, które możemy kontrolować w życiu i rzeczy, na które nie mamy wpływu. Jest to bardzo mądre stwierdzenie, a jednocześnie trudne do zastosowania w życiu codziennym, o którym trzeba sobie regularnie przypominać. Kiedy zaczynasz adaptować te kwestie do takiego codziennego życia, okazuje się, że emocje i reakcje, które w nas występują,
są jedną z niewielu rzeczy, na które tak naprawdę mamy wpływ. Każdy z nas, myślę, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, bo ja tak wychodzę z założenia, że możemy rozmawiać o różnych kwestiach, o tym, co nam się podoba, co nam się nie podoba, a jeżeli ktoś naprawdę interesuje się danym tematem i sam z siebie chce go zgłębić, jest ciekawy, to jest dużo bardziej wartościowe niż mówisz komuś, że powinien coś zobaczyć, dlatego też sam jestem ciekaw, bo mam taką refleksję, że pewnie większość osób, jak nie wszyscy, oglądają nas ze względu na to, że jesteśmy koszykarzami, że nasz podcast może być ciekawy, dlatego że na co dzień gramy na boisku, a tutaj opowiadamy trochę o tym, co robimy poza nim i przy okazji o naszej grze na co dzień, o rzeczach koszykarskich. Ja też jestem ciekawy, na ile ludzie chcieliby usłyszeć o rzeczach, które nas interesują i czy opowiadanie o takich naszych pasjach pozasportowych jest ciekawe i czymś, co moglibyśmy rozwinąć, powiedzmy, na naszym kanale, żeby podzielić się, bo wiem, że i ty, i ja bardzo dużą część naszego życia poza boiskiem poświęcamy na rozwijanie naszych zainteresowań i też w tych dziedzinach, bo rozmawiamy ze sobą o tym, mamy jakąś wiedzę i jesteśmy, można powiedzieć, jakimiś pasjonatami, więc jestem ciekaw, dajcie nam znać, jak możecie w komentarzach, czy jest to coś, co was interesuje, żebyśmy opowiadali więcej o takich kwestiach. Czy w ogóle interesowałoby was tematyki, strzelam teraz, ale przykładowo inwestowanie i inwestycje wśród sportowców, jak wygląda ta tematyka, jak planować w ogóle tę swoją karierę pod względem finansowym, właśnie zgłębianie tematyk takich jak stoicyzm, nasze doświadczenia kulturowe z różnych krajów, bo to też wydaje mi się, że bardzo ciekawa tematyka, którą mogliśmy zgłębić. Mamy swoje doświadczenia i w sumie wiele z naszych krajów, z tych krajów, w których graliśmy, się powiela zarówno u mnie, jak u Michała, więc mogliśmy się powymieniać doświadczeniami. Tak jak wspominaliśmy wiele razy, chcę to robić dla was, więc dawajcie znać w komentarzach, co by was interesowało. Zanim zakończymy ten odcinek, zostało ostatnie pytanie. Było pytanie o książki o stoicyzmie. Dla mnie to dla ciebie, Michał, pytanie o inwestycje. Polecenie książki, podcast. Jeżeli mówimy o podstawach inwestowania, czyli o takim typowym fundamencie tego, jak zabrać się do inwestowania, myślę, że jest wiele zarówno blogów, jak i pozycji, od których można zacząć. Jedną z takich podstawowych wydaje mi się Investomat.eu, blog, który bardzo lubię, który ma zarówno dogłębne analizy różnych instrumentów, jak i takie podstawowe elementy wprowadzające w świat inwestowania. Bardzo lubię wpisy na blogu, jak i filmy tworzone na YouTubie. Oraz jest też książka autora bloga Mateusza Samołyka o podstawach inwestowania dla każdego, którą polecam wszystkim, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem pasywnym, z inwestowaniem w instrumenty finansowe na giełdzie. Wiem, że dużo osób też rozpoczyna od Marcina Iwucia. Akurat to nie jest mój faworyt, ale z pewnością też robi bardzo dobrą robotę w świecie inwestowania. Jeżeli chodzi o takie bardziej może edukacyjno-rozrywkowe kwestie, też ten kanał Zawód Inwestor obecnie na YouTubie jest bardzo popularny i też bardzo dużo na temat fundamentów inwestowania, zaczynając od najmniejszych kwot, ponieważ tak na dobrą sprawę w obecnym świecie wydaje mi się, że każdy ma możliwość zacząć w miarę bezkosztowo inwestować nawet niskie kwoty w instrumenty finansowe. Można to robić w sposób relatywnie pasywny, długoterminowy, budując swój majątek i gdzieś dodatkowe źródła dochodu bądź jakąś drogę do niezależności finansowej bądź dodatkowego zabezpieczenia. Więc no to są na pewno kwestie, które lubię i które śledzę. Jeżeli chodzi o taką tematykę na początek, a dalej też można wchodzić głębiej już w takie bardziej aktywne strategie bądź analizy, z tym, że warto stworzyć sobie fundamenty tego wszystkiego, zaczynając od podstaw. Ja jeszcze tylko bym dodał książek międzynarodowych. Wydaje mi się, że taką idealną książką na start jest książka Morgana Housela Psychology of Money, czyli bodajże Psychologia pieniądza. Bardzo dobre wprowadzenie. Czyżby była na półce? Mamy to, tak jest. Proszę bardzo, mamy idealnie pokazany egzemplarz. Wydaje mi się, że świetne wprowadzenie właśnie do tematyki, czym jest pieniądz, jak wygląda świat finansów w dzisiejszych czasach, jak ewoluował na przestrzeni lat. Jest to bardziej globalne spojrzenie, nie tylko na rynku oczywiście
nie jest poruszany rynek polski, jest poruszane są rynki globalne. Książką drugą, która w sumie nie zestarzała się najlepiej, ale dalej wydaje mi się, że jest świetnym takim wprowadzeniem w świat, czym jest inwestowanie, czym jest procent składany, czym są aktywa, pasywa i tak dalej. Jest książka Bogaty ojciec, biedny ojciec, dość dobrze znana Roberta Kiyosaki. Tam, Michał, na półce była? Czy... Nie, ja już Nie, to już się przedawniła, to już są stare tematy. W każdym razie Robert Kiyosaki, postać też, powiedział, na przestrzeni lat już teraz troszeczkę bardziej kontrowersyjna. Nie zmienia to faktu, że książka, którą wtedy napisał Bogaty ojciec, biedny ojciec, tworzyła tak naprawdę, wychowała całą generację inwestorów, ludzi, którzy po prostu właśnie szukają sposobów na inwestowanie pieniędzy, tworzenia jakiegoś portfolio aktywów, czy w postaci nieruchomości, akcji, obligacji, kruszców. Naprawdę, tych możliwości jest bardzo wiele. I też, do wszystkich w sumie takie, mała wskazówka. Żyjemy autentycznie w czasach, gdzie nigdy nie było tak wielu informacji, takiego dostępu do edukacji na temat świata inwestowania, oszczędzania, gdzieś tam, inwestowania tych naszych ciężko wypracowanych pieniędzy. I też nigdy nie było takiego niskiego progu wejścia, jeżeli chodzi o ten świat inwestycji, więc naprawdę możliwości jest teraz naprawdę dużo. Oba jesteśmy wyznawcami, jeżeli tak to można nazwać, inwestowania. Mamy na pewno jakieś tam może różne spojrzenia na różne tematy, ale nie ma łatwiejszej drogi w tym momencie niż tworzenie tego inwestowania pasów. Nie ma czegoś takiego jak nie robienie nic i automatycznie, żeby te pieniądze się nam pojawiały na koncie, ale inwestowanie pasywne, czyli to po prostu comiesięczne, zautomatyzowane wrzucanie pieniędzy czy to w indeksy, czy są w stanie nam dać w miarę bezpieczną stopę zwrotu, która odzwierciedla czy konkretny indeks, czy to będzie S&P 500, czy cokolwiek innego, który odzwierciedla globalną gospodarkę. Do tego zachęcamy, jeżeli byście byli zainteresowani, żebyśmy stworzyli może osobny odcinek albo osobny dział odcinku na ten wątek. Jest to dla nas arcyciekawe i jeżeli wy też uważacie coś ciekawe, to z chęcią tym się z wami podzielimy. Jedna z książek, która mówi o tym, co właśnie wspominałeś, jest też mała książka zdroworozsądkowego inwestowania. Przykład amerykańskiej pozycji twórcy funduszu Vanguard, Johna Bogle, na temat pasywnego inwestowania w długim terminie, na temat tego, jak można w długim terminie budować swój majątek. A kolejną książką, którą wyciągnąłem z mojej półki, jest... O, proszę. Ławki myślenia to jest książka bardzo, bardzo ciekawa, ale wydaje mi się, że niełatwa do takiego przeczytania. Trzeba ją sobie też, trzeba być cierpliwym w czytaniu jej. I nie wiem, czy to jest może najlepsza książka na start, ale to jest książka, która bardzo mocno otwiera oczy. Dość naukowa, oparta na badaniach. Obrazuje mocno podejmowanie decyzji, to jak działa nasz mózg. Pułapki myślenia, o myśleniu szybkim i wolnym, Daniela Kahnemana, laureata Nagrody Nobla. Również polecamy. Jedna z naszych chyba wspólnie szanowanych. Tak, szanowanych jest dobrym słowem. Okay. To było na tyle, jeżeli chodzi o wasze pytania i komentarze. Tak jak wspominaliśmy, jest część komentarzy, która się tutaj nie znalazła. Były na tyle bogatymi wątkami, że stwierdziliśmy, że zachowamy to sobie i stworzymy po prostu osobne odcinki z tym związane. Po raz kolejny chcieliśmy wam bardzo podziękować za to, że jesteście z nami i jednocześnie zachęcamy was do szerzenia, można powiedzieć, popularności tego kanału. Zostawiajcie subskrypcje, przesyłajcie to do swoich znajomych. Nie mówimy tego do końca tylko i wyłącznie w celach autopromocyjnych, oczywiście na pewno tak, ale też wydaje nam się, że nadszedł moment, żeby po prostu w środowisku koszykarskim nie tylko doprowadzić do większego dialogu na temat życia koszykarzy, na temat tego, co koszykówka daje, jakie są możliwości promowania koszykówki i pokazywania, że my jako koszykarze też mamy, można powiedzieć, jeszcze inne oblicze, o którym nie wszyscy są świadomi. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dzięki, że jesteście z nami. Do zobaczenia.